Głupio o tym mówić, ale robimy to często. 2, 3, może nawet 7 razy w tygodniu. Od tego sportu łatwo się uzależnić. Poza tym to bardzo wciągające zajęcie. No cześć Ania, miałam zadzwonić do Ciebie, jak będę jechać na ognisko, co słychać? No hej, wiesz co? Dostałam jakieś wezwanie do zapłaty, że jeśli nie wpłacę kasy w ciągu tygodnia, to sprawa idzie do komornika. Nie, to na pewno jest jakaś pomyłka, nie przejmuj się tym. No oby. A wyobraź sobie, że obczaiłam na fejsie, że Tomek dzisiaj wraca, no i dlatego jadę na lotnisko. No i powinna niedługo być. O, masakra! Właśnie widzę, jak jego samolot podchodzi do lądowania. Słuchaj, zadzwonię do Ciebie wieczorem, dobra? To pogadamy. Okej, to pa. No, trzymaj się, hej, pa pa. Rok temu szukaliśmy dziewczyny do pracy. Nie było dużych wymagań. Miała mieć skończone studia i jakiekolwiek doświadczenie. Zgłosiła się dziewczyna, która pasowała idealnie. Młoda, po zaocznych studiach handlowych i z 3-letnim doświadczeniem w branży. Była okej. CV wyglądało w porządku. Z wszystkich, które dostałam, jej było najlepsze. Byłam ciekawa, kim ona jest. Sprawdziłam. Znalazłam ją na fejsie i obejrzałam jej profil. Pobieżnie, bo nie było tam nic szczególnego. Jakieś zdjęcia ze znajomymi z wakacji. Naprawdę, była w porządku. Ale miała w sobie coś takiego... Nie mogłam jej zaufać. Może to przez jej specyficzny sposób bycia? Nie mogłam przestać o tym myśleć. Wydawało mi się, że widziałam u niej jakieś dziwne zdjęcia z imprezy w Jalapeno, a wszyscy wiedzą, że ten klub to największe piekło Białegostoku. Coś mnie podkusiło, żeby dla własnego spokoju jeszcze raz przejrzeć jej profil. Tym razem dokładniej. No jest. Data pod zdjęciem wskazywała na wtorek. Chwilę po 8. Zaraz. Wtorek w tym tygodniu, w którym jej firma kończyła projekt? Powinni cię tam zatrudnić. Stała walczyni. Skrolowałem jej tablicę i miałam rozdwojenie jaźni. No tak. Vita kompleks nie istniał, a zdjęcia sprzed roku to książkowy obraz patologii. Powalone studia, obrona w czerwcu. Na zlecenie. Po raz kolejny moja intuicja mnie zawiodła. Face też nie. Utknęłam na jej profilu i wtedy przeżyłam kolejny szok. O Boże! Ania? Sześć lat w jednej klasie. Wspólne podwórko, potem szkoła. Później poszłyśmy do pracy i kontakt się urwał. Zupełnie zapomniałam, że ktoś taki istnieje, a teraz? Chciałam od razu do niej napisać, ale stwierdziłam, że najpierw obczaję co u niej. Może nie warto było pisać?
własna działalność, skończone studia, mąż. A umówmy się, ona była średnio inteligentna. Musiała mieć więcej szczęścia niż rozumu. I zadzwoniłam. Zaczęłyśmy wspominać stare czasy, a po kilku dniach gadałyśmy godzinami. Gadałyśmy o wszystkim. O pracy, kosmetykach, gotowaniu, ale 2 najbardziej wciągające tematy to dawni znajomi i moje rozstanie z Tomkiem. I tak całkiem niechcący z powrotem sprowadziłam Anię do swojego życia. Rok. Ponad rok. Tyle czasu trzymam rękę na pulsie. Oczywiście bardzo ostrożnie, żeby nikt się nie skapnął. Zaraz po rozstaniu musiałam odchorować, ale minął miesiąc i po prostu zatęskniłam. Byłam ciekawa, co u niego. Wyczaiłam, że nadal pracuje w reklamie, ale nie wiedziałam, czy kogoś mam. Wiem, że dużo jeździł do Warszawy. Skąd wiem? To było banalne. Kiedyś wstawił zdjęcie z nad rzeki i w tle był most, a nad schodkami słupek z nazwą skweru. Na Google Maps od razu wyskoczyła mi Warszawa, ale dla pewności upuściłam znacznik na mapę i rozejrzałam się po okolicy. Warszawa. Tam był most ze zdjęcia. No i Pałac Kultury. Pewnie dostał jakieś duże zlecenie. Tomek nie mówi o sobie dużo, ale nawet nie podejrzewa, że do wystalkowania, gdzie jest, wystarcza mi 1 znacznik lokalizacji albo 1 hashtag. Potrzebuję pół godziny, żeby wsiąść w samochód i jechać z nadzieją, że może go spotkam i po prostu pogadamy i może znów coś. Nie mam pojęcia, ile już przejechałam kilometrów, ale przynajmniej zwiedziłam Polskę wzdłuż i wszerz. Za każdym razem tak się cieszę na te nowe scenariusze. W głowie mam tyle pytań, jak zareaguje, czy będzie w szoku, czy się nie zorientuje, a skoro tam będzie do soboty, to mam mało czasu, więc może zaproponować jakieś wspólne wyjście, a może nie, ale się denerwuję. A co będzie, jak nie będzie sam? Nie, no przecież nikogo nie ma. Inaczej coś bym znalazła. Musi się udać. Następnym razem. Za godzinę będę w domu. W tajemnicy sprawdzałam, czy dodał jakieś zdjęcie. Panikowałam, bo przypadkowe zostawienie serduszka pod zdjęciem wywoływało mały zawał, ale natychmiast zacierałam ślady i obczajałam dalej. Teraz doszłam do perfekcji. Mam drugi fejkowy profil i kilka razy dziennie oglądam jego stories i sprawdzam hasztagi. Wszyscy tak stalkują, więc czemu ja miałabym tego nie robić? Konto schudnie o kolejne 400 km, ale trudno. Trzeba działać.
Śnieg musi sprzyjać genialnym pomysłom. Któregoś dnia po prostu mnie olśniło. Dlaczego ja na to wcześniej nie wpadłam? Przecież kiedyś na Insta była taka opcja. Zobacz, na jakich jesteś zdjęciach, może tam coś będzie. Weszłam tam i zamarłam. Był oznaczony na zdjęciu, które było u niego na profilu, ale to wstawiła jakaś laska. Kto to jest? Nie wierzę. Jak mogłam tego nie sprawdzić? Hasztagi Tomka mnie musiały zmylić. Zdjęcie pochodziło z kampanii walentynkowej, ale jedno wejście na jego profil i wiedziałam wszystko. Zaczęłam porównywać zdjęcia z jej profilu z tymi, które miał na swoim profilu Tomek. Spotykają się razem od 7 miesięcy. To wynikało z dat i zdjęć. On zawsze jak wrzucał prywatne zdjęcia, nie opisywał ich, chyba że były z kampanii reklamowych. I to mnie zgubiło. Nie sprawdziłam tego w porę i dopuściłam, żeby kogoś poznał. Miałam ochotę natychmiast zadzwonić do Anki i powiedzieć jej o moim odkryciu, ale totalnie nie mogłam się skupić, bo myślałam tylko o tym, co zrobić, żeby pozbyć się tej panienki. Ale właśnie wtedy poczułam, że to wcale nie jest koniec. Że ja cały czas coś do niego czuję. Nie poddam się. Musiałam zrobić wszystko, żeby przerwać to love story. Zita Karbińska, blondynka. Lubi kwiatki i malowanie paznokci. Z Warszawy. Pracuje w knajpie na jedzeniu. Lubi gotować. Pies nazywa się Benek. Bywała u Tomka w mieszkaniu od samego początku znajomości. Wiek? Prawdopodobnie 20 lat. Wskazuje na to hashtag millennial girl, ale mogę się mylić. Albo dobrze zarabia, albo ma dzianych rodziców. To widać po wyposażeniu mieszkania, biżuterii i telefonie odbijających się w lustrze. Cel? Obiad najedzony, a później uprzejmy donos do menadżera, jak strasznie potraktowała mnie pracownica personelu. Aha, i jeszcze jedno. Chcesz dobrą radę? Nigdy nie usuwaj zdjęć z przeszłości, bo nie wiesz, kiedy mogą ci się przydać. Wszystko zrobiłam tak, żeby nigdy się nie wydało, ale ją naprawdę na to stać. Nawet tego nie odczuję. I wiesz co? Jako człowiek czuję się paskudnie. A z drugiej strony, gdyby nie to, że Ania jest chwalipiętą, nie byłoby o czym mówić. Później do niej zadzwonię. Opowiem, że się spóźniłam i że nie spotkałam Tomka na lotnisku. I o obiedzie w najedzonych, że był głodny i wcale się nie najadłam. Przepraszam, ale jutro też jest dzień. A życie? Życie toczy się dalej. Właśnie obejrzałeś historię, która może się przytrafić każdemu z nas. W nawiązaniu do filmu zrobiłam pewien eksperyment społeczny. Tym razem z prawdziwymi osobami i prawdziwymi wydarzeniami z ich życia. Jeśli chcesz się przekonać, co wydarzyło się na nagraniu, film jest dostępny na kanale. Zapraszam do oglądania.